Czy Afryka może stać się dla polskich firm tym, czym kiedyś była Europa Zachodnia? Czy eksport do krajów takich jak Nigeria czy Rwanda to nadal ryzyko, czy już inwestycja w przyszłość? Jakie szanse i jakie wyzwania stoją przed firmami, które mają apetyt na podbicie rynków światowych? O tym w odcinku opowiedzą nam Marcin Kaleta, prezes firmy Fazpol, oraz Piotr Kufel, dyrektor Biura Ekspansji Zagranicznej BGK. Eksport to nie jest tylko szansa na rozwój firmy, ale także taki sposób na budowanie rozpoznawalności marki swojej firmy poza granicami naszego kraju. Marcinie, Twoja firma eksportuje produkty aż do Rwandy. Skąd w ogóle pomysł na ten kontynent, na taki kraj? I czy to jest element Waszej strategii, czy taki efekt konkretnych okazji biznesowych, które gdzieś się pojawiły? Ciekawe pytanie. Dziękuję. Ciekawe pytanie. Musimy cofnąć się do 2015 roku i tak jak tutaj wspomniałaś, był to zdecydowanie przypadek, który przekuliśmy później w szansę i dalej w strategię, którą już mamy dzisiaj na kolejne lata. Natomiast faktycznie nasza obecność na kontynencie afrykańskim, w Kenii, to był pierwszy kraj, w którym realizowaliśmy jeden z naszych kontraktów, to był czysty przypadek, to była okazja, która znalazła nas. To znaczy wystawialiśmy się przy okazji targów, to były bodajże Włochy, w katalogu polskich producentów urządzeń do przemysłu spożywczego była wyszczególniona nasza firma Fazpol i ten katalog przeglądała firma lokalna kenijska, która odezwała się do nas, poinformowała, że w ramach kredytu rządowego Polskiego Ministerstwa Finansów dla rządu Kenii będą realizowane kontrakty i rozpisywane przetargi na dostawę instalacji do schładzania mleka. Przylecieli do nas, zaprosili nas do współpracy, złożyliśmy ofertę i udało się jeden z takich kontraktów wygrać i w 2016 roku zaczęliśmy realizację. To było 350 instalacji do schładzania mleka, więc temat To robi naprawdę, wrażenie. tak, Tak temat jest. naprawdę duży, game changerowy dla kraju. Z tego co pamiętam, cały nasz kontrakt i wszystkie te instalacje zabezpieczały dziennie ponad 2 miliony litrów mleka. To jest taki duży przeskok też w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego. 2015 to wcale nie jest tak daleko, to zaledwie, 10 lat. Tak. 10 lat. Dużo od tego czasu się zmieniło, zrealizowaliśmy ten kontrakt. Ale w ogóle, wiesz co, jeszcze cofnę się do tego, jak mówisz, że ta firma się odezwała do Was, no i odezwała się do Was i jakie było pierwsze takie, wrażenie, no bo kraj egzotyczny. Tak, to znaczy pierwsze wrażenie to było klasyczna podejrzliwość, czy nie jest to Dokładnie. numer na nigeryjskiego księcia. Więc na pytanie, czy jesteśmy zainteresowani tym tematem, odpowiedzieliśmy, że tak. I faktycznie po 2-3 dniach przyleciał do nas jeden z Kenijczyków. Obejrzał Czyli zakład. szybko. Tak, szybko. Czyli no to też był jakiś taki weryfikator faktycznie tego, czy ten temat ma prawo się udać. Obejrzeli zakład, pokazali, na czym ten projekt ma polegać. Ja akurat mam ten plus, że z wykształcenia jestem inżynierem, więc byłem w stanie zaprojektować tą instalację. Dostosowaliśmy ją do potrzeb i do warunków, które panują w Afryce. No, są zdecydowanie inne niż w Europie. Złożyliśmy ofertę i ja kompletnie o tym zapomniałem. I gdzieś tam po kilku miesiącach, pamiętam, byłem akurat z moim wspólnikiem na nartach. Jedziemy sobie wagonikiem i widzę, że dzwoni do mnie jakiś taki bardzo długi w ogóle numer na WhatsAppie. Chyba odbieram i tam z drugiej strony słuchaj, słyszę Marcin, we won. I faktycznie po 3 dniach polecieliśmy do Nairobi, musieliśmy z tych nart wrócić w ogóle szybko do Polski, kupić bilety, polecieliśmy do Nairobi, podpisaliśmy kontrakt i tak się zaczęło. Czyli rozpoczęło się od przypadku, ale teraz już Rwanda nie jest przypadkiem, tylko jest jakąś konsekwencją naszych skutecznych działań. Czyli od przypadku do strategii. Tak. To ja dopytam w takim razie Ciebie, Piotrze, gdzie w tym wszystkim jest bank? Jak bank może wspierać czy te kontakty, czy wręcz nawet kontrakty zawiązywane między polskimi firmami a różnego rodzaju beneficjentami właśnie z krajów afrykańskich? BGK razem z KUKA od 2009 roku odpowiada za realizację rządowego programu finansowego wspierania eksportu. Co do zasady ten program ma na celu właśnie zlikwidowanie barier finansowych i umożliwienie
importerom z krajów trzecich zapłacenie za towary, które są produkowane w Polsce. 3/4 polskiego eksportu trafia do Unii Europejskiej. I umówmy się, w tych relacjach handlowych wsparcie BGK nie jest potrzebne. 83% polskiego eksportu to są kraje wysoko rozwinięte. To jest Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Natomiast te nasze produkty finansowania handlu, finansowania ekspansji zagranicznej są głównie dedykowane właśnie do krajów rozwijających się, gdzie dostęp do pieniądza jest droższy, gdzie jest zdecydowanie wyższe ryzyko transakcyjne, więc też pomagamy poprzez instrumenty rozliczenia handlu typu akredytywy po stronie eksportera zniwelować ryzyko płatności. Te produkty są dedykowane właśnie do krajów o podwyższonym ryzyku płatniczym. Czyli one mają tak jakby zachęcić naszych eksporterów. Mają znieść podstawową barierę, znaczy jedną bo pamiętajmy, że na początek to i tak musi być kontrakt komercyjny zawarty pomiędzy biznesem a biznesem. Tak? My natomiast z naszymi produktami umożliwiamy pozyskanie szybszego finansowania i bezpieczniejsze rozliczenie transakcji. I wcześniej takimi głównymi kierunkami to były kraje ościenne, Białoruś, Rosja, Ukraina. Po 2022 roku widać diametralną zmianę. Te kraje afrykańskie, do których dedykowany jest tylko 1% polskiego eksportu, stanowią szansę, oczywiście też wyzwanie, ale dużą szansę, żeby ulokować polskie produkty, szczególnie z branży rolno-spożywczej, bo jest tam bardzo duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości produkty. A czy to też jest tak, że BGK jako instytucja finansowa też musiała przecierać swoje szlaki na tych rynkach? Od czego się zaczęło? Być prawdopodobnie nie od przypadku, tak jak w historii. To już było bardziej zaplanowane. Tak jak wspomniałem, my wchodzimy już na bardziej zaawansowanym etapie, kiedy te relacje handlowe pomiędzy partnerami zostały już nawiązane. Czyli wtedy wy wchodzicie jako kolejny partner tak naprawdę. Wchodzimy jako kolejny partner po kontakcie głównie ze strony eksportera, który przychodzi do nas i mówi, że jest na stole tego typu kontrakt, natomiast partner zagraniczny potrzebuje finansowania. I wówczas my wchodzimy z naszą analizą tematu, z analizą ryzyka przedsięwzięcia, ryzyka kraju. Jeżeli chodzi, wracając Mieszko do swojego pytania, jeżeli chodzi w ogóle o tematy afrykańskie, również w banku musieliśmy przejść taką zmianę sposobu myślenia. No, to są tematy egzotyczne, nie oszukujmy się. Długo też trwało wewnątrz banku i po naszej stronie jednostek biznesowych zrozumienie uwarunkowań kulturowych, bo też musieliśmy przywyknąć do innego sposobu funkcjonowania, komunikacji z partnerami afrykańskimi. To nie jest komunikacja taka stricte biznesowa, oparta, że wysyłasz maila i za 30-40 minut masz odpowiedź. To są relacje bliższe, trzeba takie interpersonalne, trzeba pojechać, poznać osobę. Więc z punktu widzenia też otwarcia banku na tego typu finansowania na pewno pomogło realizacja i udzielenie tego finansowania w ramach programu rządowego. Tak? To jest tak, żeby też dać wam przykład. My jako BGK, jako Polska generalnie, zaczęliśmy to realizować, jak wspomniałem, od 2009 roku. Natomiast instrumenty wspierania eksportu na świecie są oferowane przez państwa rozwinięte od końca II wojny światowej, to zdecydowana większość, a Brytyjczycy tutaj są prekursorami, bo UK Export Finance wspiera swoich eksporterów od końca I wojny światowej. Także troszkę jesteśmy do tyłu. Jesteśmy do tyłu, jeżeli chodzi... Nadrabiamy. Znaczy nadrabiamy, ale też słuchajcie, to też wynika z etapu, na którym znajduje się polska gospodarka. Oczywiście. Po 1989 roku nie chodziło o to, żeby eksportować, tylko żeby przyciągać kapitał. Żeby przyciągać kapitał do Polski, żeby tutaj tworzyć miejsca pracy.
Jak już nastąpiła ta akumulacja kapitału w Polsce, to właśnie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, zbudowaniu tego bogactwa, zaczęliśmy jako Polska, nasze rodzime firmy wychodzić trochę dalej. Eksport naturalnie był kierowany wpierw do Unii Europejskiej. Widzimy, że Unia Europejska ma swoje problemy i jest potrzeba poszukiwania dywersyfikacji geograficznej. Więc to kolejnym etapem są dalsze destynacje, właśnie Afryka, coraz Azja dalej. Centralna. I do tego, patrząc, że partnerzy, nasi sąsiedzi z zachodniej granicy wspierają tak swój eksport, to czemu my mielibyśmy tego nie robić? Więc Tu wkraczamy i tu BGK. wkraczamy właśnie jako BGK, jako Bank Rozwoju wraz z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, bo tu też muszę podkreślić, że ubezpieczenie KUKE niweluje nam ryzyko polityczne i handlowe przy udzielaniu tego typu finansowania, jest bardzo istotne, więc szukamy dobrych, realnych tematów, oczywiście też nie w każdym kraju, ale z akceptowalnym dla nas ryzykiem transakcji. Poziomem ryzyka. Trochę zacząłeś już mówić o tym właśnie, jak przełamuje się te pierwsze kroki na innych lądach, tak powiedzmy. Tak, właśnie Marcin się uśmiechał, jak było te Tak. 30-40 minut z odpowiedzi na maila, że to chyba nie do końca tak działa. Tak. I właśnie chcieliśmy też o to zapytać z twojego doświadczenia już teraz, Tak. jak te relacje biznesowe się nawiązuje. No bo oczywiście opowiadałeś tutaj na początku o tym zaskakującym kontakcie i czy to nie jest jakaś podpucha, a teraz z twojej perspektywy jak to jest? Czy jest czy jakby kraj krajowi nierówny? Jakie przygotowanie z waszej strony to wymaga? Też takiej wiedzy kulturowej. Tak, czyli w momencie, kiedy przeszliśmy już od przypadku do strategii, zdecydowanie dużo się nauczyłem i takie zdanie numer 1 to faktycznie Afryka to nie państwo. To znaczy tam każdy kraj jest inny. Nie chcę wypowiadać się w ramach całego kontynentu. Nasze doświadczenie jest skoncentrowane głównie na Afryce Wschodniej, czyli Kenia, Tanzania, Rwanda, z naciskiem na Rwandę teraz. Taki warunek dla mnie konieczny, ale niewystarczający, żeby faktycznie liczyć na sukces, to na pewno podejście partnerskie i nie takie, nazwałbym to, paternistyczne, jakie mają kraje Europy Zachodniej. To znaczy one często podchodzą do Afryki w sposób traktowania... Kolonialny taki, czy Taki postkolonialny? postkolonialny, nie chciałem użyć tego porównania, bardziej jak młodszego brata. To znaczy my tu przyjdziemy, wejdziemy, pokażemy My was wam... nauczymy. Tak, my Tak. was nauczymy. My jako Polska nie mamy żadnych historii kolonialnych. Myślę, że wręcz możemy się gdzieś utożsamiać z tymi krajami afrykańskimi. Jeszcze 30 parę, 40 lat temu też nie byliśmy w pełni niezależnym krajem. To jest jakaś nić porozumienia, na tym można fajnie grać. Czyli przede wszystkim takie podejście z szacunkiem i partnerskie, tak jak mówię, jest konieczne, ale absolutnie nie jest wystarczające. To znaczy kolejny jakiś level drugi to jest anielska cierpliwość, czyli to, o czym wspomniał Piotr, te 30 minut to jest, znaczy to się nie ma prawa wydarzyć. Ja miałem dużo takich historii naprawdę abstrakcyjnych, podam na przykładzie Kenii. Zostałem zaproszony przez Ministerstwo Rolnictwa, żeby na etapie realizacji kontraktu przylecieć, bo jest do wyjaśnienia jakiś temat operacyjny, już nie pamiętam szczegółów, w każdym razie dostałem informację, żebym tam przyleciał, to był poniedziałek, ale że spotkanie będzie w środę o 9. Okej, nie ma problemu, jestem elastyczny, kupiłem bilet, środa o 9, przyjechałem do ministerstwa, czekam w poczekalni. Czekałem od 9 do 17. O 17 minister wrócił z jakiegoś spotkania i mówi: słuchaj, jestem już tak zmęczony, że dzisiaj cię nie przyjmę, jutro lecę do Stanów, wróć za 2 tygodnie. O, Czyli w zasadzie miałem kompletnie pusty przelot. No tak, ale myślę, że z drugiej strony to, że poleciałeś, że się tam stawiłeś, to też pewnie ma znaczenie, tak? Wydaje Jakby mi się, buduje zaufanie. Tak, z perspektywy czasu wydaje mi się, że tak, że może nawet nie jest to, znaczy być może tak, na pewno jest to kwestia jakby zaufania, ale oni też chyba widzą, że po prostu Wiarygodności. jestem taki niezłomny i faktycznie te takie z ich punktu widzenia drobne Efektywny w przeciwności działaniu. mnie nie zniechęcają, prawda? To myślę, że warto mieć to na uwadze i przygotować się na naprawdę długą podróż. To znaczy klucz do sukcesu to jest absolutnie anielska cierpliwość i taka niezłomność w działaniu. To są lata, to na pewno nie są tygodnie ani miesiące, to są lata
lata starań o jakiś kontrakt, o sukces. Ja też mogę dodać, że nasze doświadczenia we współpracy, już by się wydawało, no, z jednostkami rządowymi, z ministerstwami finansów, też wymagały dużej dozy cierpliwości. Pierwszy kontrakt, który staraliśmy się w jakiś sposób sfinansować polskiego eksportera, to był rok 2016-17. Nie udało się. Udało się dopiero w 2023 roku i to też po wielu miesiącach pracy jako strona polska byliśmy gotowi bardzo szybko. W przeciągu miesiąca, dwóch mieliśmy decyzję kredytową, wystawiliśmy ofertę wiążącą i czekaliśmy pół roku, aż Ministerstwo Finansów się odezwie, że ją akceptuje. Ale Ministerstwo Finansów tamtego kraju. kraju, tak, Chyba też. aż ją zaakceptuje, natomiast jak już zaakceptowało, to już wszystko poszło o wiele szybciej. Okej, Mhm. czyli wtedy już Czyli ta nabiera tempa. decyzja jest bardzo, bardzo istotna. A z waszego doświadczenia, z waszej perspektywy, czy inwestycje w krajach rozwijających się, w krajach tak bardzo odległych od Polski są zarezerwowane tylko dla tych dużych graczy, czy też mniejsze firmy mają szansę na kontrakty i na nawiązywanie tych relacji biznesowych? Gro tego typu inwestycji przeprowadzane są przez duże firmy. Przeprowadzane są te inwestycje głównie w krajach rozwiniętych. Tak jak my sfinansowaliśmy w przeciągu ostatnich 10 lat około 50 tego typu transakcji, to głównie są to transakcje zrealizowane w Europie Zachodniej albo w Stanach Zjednoczonych. Zdarzyły się pojedyncze transakcje w Azji Południowo-Wschodniej, w Afryce jeszcze nie. Czemu tak jest? Bo po pierwsze, polski inwestor, inwestując swój własny kapitał, szuka stabilnego, bezpiecznego rynku. To pewnie potwierdzi. Siłą rzeczy, tak? Siłą rzeczy, jeżeli się Mhm. angażuje, trochę co innego jest, jak mówimy o eksporcie, gdzie jest jeden kontrakt, zrealizujemy, zapomnimy. Znaczy, może nie zapomnimy, ale generalnie pieniądze szybko przychodzą, prawda, i następuje rozliczenie transakcji. W przypadku, kiedy przeprowadza się inwestycje na lata, musi być ta pewność ochrony kapitału. Czemu duże firmy, aczkolwiek zdarzają się też średnie? To jest naprawdę duże ćwiczenie i duży wydatek organizacyjno-administracyjny. Nie zapominajmy, że u nas w kraju firmy mają bardzo dużo różnego rodzaju zobowiązań raportingowych w stosunku do polskiej skarbówki, między innymi różnego rodzaju zmiany w prawie powodują, że średnie i małe firmy nie mają takiego zaplecza też kadrowego, odpowiedniej liczby osób, zasobów, żeby jeszcze skoncentrować się na przeprowadzeniu bardzo skomplikowanej często inwestycji zagranicznej, gdzie musi być ktoś na miejscu, spędzić kilka dobrych lat, rozpoznać się rynek, więc tym pierwszą próbą związaną z internacjonalizacją jest ten eksport, a ekspansja kapitałowa przeprowadzana jest na etapie późniejszym, kiedy firma już urosła, tak? I automatycznie te zasoby też kadrowe wzrastają. Zachęcamy firmy do wychodzenia poza granicami kraju, natomiast to musi być ich niezależna decyzja. To No tak. model biznesowy musi być spójny z tym, co ma być dokonane właśnie w kraju, w którym będzie przeprowadzana inwestycja, versus ta strategia internacjonalizacji, bo to jest bardzo ważne, o czym Marcin wspomniał, że początkowo to był przypadek, ale teraz to już jest taka strategia internacjonalizacji. Wracając do Twojego doświadczenia, Marcinie, jakie mity o Afryce obaliła codzienność? Czy coś Was tak zaskoczyło in plus w tych relacjach biznesowych, czy nawet pewnie takich mniej biznesowych, które tam macie? Czy nie wiem, logistyka, biurokracja? Czy jest coś na przykład, co poradziłbyś koledze, koleżance po fachu, który ma ochotę uszczknąć tego, kęsa? Na pewno kwestie bezpieczeństwa nie jest tak niebezpiecznie, jak się większości ludziom wydaje. Mówię oczywiście o tym obszarze Afryki subsaharyjskiej, wschodniej części, w której funkcjonujemy. Można swobodnie się poruszać, jest Uber, są taksówki, nie ma stresu związanego z potencjalnym niebezpieczeństwem. To jest, wydaje mi się, taki jeden z głównych mitów, który warto odczarować, bo na pewno te kwestie bezpieczeństwa są dla ludzi bardzo ważne.
Jeżeli chodzi o biurokrację, to niestety nic nie odczaruje, faktycznie ona jest mocno rozbudowana, jest powolna. Ten czas, ale to jest znowu potwierdzenie niestety mitu, więc mogę to potwierdzić. Ten czas płynie tam zdecydowanie wolniej i trzeba się na to przygotować. Ale in plus na pewno przyjazność ludzi, ich otwartość i bezpieczeństwo. Mhm. Zaczynałeś na rynkach afrykańskich w 2015 roku. Bank zaczął angażować się w 2009 roku w te inwestowanie czy wspomaganie właśnie polskich eksporterów, ale mamy 2025 rok, w zasadzie już niebawem 2026, bliżej niż dalej. I pytanie, jakie dzisiaj są rynki atrakcyjne z perspektywy polskiego eksportera? Czy to dalej jest właśnie ta Kenia, Tanzania czy Rwanda, czy może jakieś inne odległe miejsca, może właśnie Azja Południowo-Wschodnia, może no Ameryka właśnie, Południowa. Ameryka Południowa może. No, dzisiaj tak naprawdę w dobie rozwoju cywilizacyjnego, technologicznego wydaje się, że cały świat stoi przed nami otworem. Od tego 2009 roku wsparliśmy, o ile dobrze pamiętam, polskich przedsiębiorców na prawie 90 rynkach, 89 rynków, w tym na 20 kilku rynkach afrykańskich. Natomiast to wsparcie, tak jak wspominałem wcześniej, ono ma trochę inny charakter w momencie, kiedy mówimy o wspieraniu eksportu, a trochę inny w przypadku wspierania finansowania ekspansji kapitałowej. Mhm. Jeżeli chodzi o eksport, na pewno rynek afrykański i kraje Azji Centralnej są takim stanowią duży potencjał dla polskiego eksportu, jak również kraje Zatoki Perskiej. Mhm. To przejawia się w zależności od branży, bo to też trzeba wskazać. Branża rolno-spożywcza, zdecydowanie Afryka, branża meblarska to są, czy kosmetyczna chociażby, to są kraje Zatoki Perskiej. Ciekawe. Tak, bardzo dużo właśnie polskich firm z branży kosmetycznej wyjeżdża na różnego rodzaju targi do krajów Zatoki Perskiej. Azja Centralna różnie. Z punktu widzenia natomiast inwestycji kapitałowych, no to sytuacja geopolityczna i polityka celna prowadzona przez Trumpa sprawia, że bardzo dużo polskich firm i inwestorów myśli o ulokowaniu swoich zakładów produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych. O, Raz, no że tak. bardzo duży rynek, znaczy to Mhm. przede wszystkim 320 milionów Obywateli. obywateli, Tak. duże zachęty do lokowania tam swoich inwestycji i przede wszystkim trochę próba zmitygowania tej niepewności, w którą stronę pójdzie polityka celna. Więc w ramach dywersyfikacji swojej działalności i tej strategii działalności międzynarodowej jest próba zlokalizowania zakładów produkcyjnych po drugiej stronie Atlantyku. Ameryka Południowa rzadziej się pojawia. Chyba nie mamy tam aż tak silnych relacji. To też jest kontynent jest odległy czasowo. W Ameryce Południowej głównie Hiszpanie jednak dominują. Więc, no i oczywiście standardowa Europa, ale to jest destynacja, która funkcjonuje. Znamy od lat. Tak, znamy od lat. My też w ramach Departamentu Ekspansji Zagranicznej, jak się spotykamy z klientami, zachęcamy właśnie do wychodzenia trochę dalej, właśnie odkrywania tych rynków nieoczywistych, jak chociażby kraje afrykańskie, chociaż też nie wszystkie, tak? Bo to też wspominałem o tym akceptowalnym poziomie ryzyka. Mhm. No to jeszcze zapytam w takim razie, Marcinie, to jak ty widzisz szansę, czy chciałbyś, żeby twoja firma właśnie rozszerzała się na te inne kraje, czy bardziej konsolidujecie swoją pozycję w tych 3 krajach, w których już współpracujecie? Po prostu co dalej? Co Jasne. dalej? My jako typowy przedstawiciel MŚP jesteśmy małą, średnią firmą, nie mamy zasobów, żeby być jednocześnie w wielu destynacjach, więc faktycznie nasze główne działania dotyczą tej Afryki Wschodniej. To wynika też z tego, że przez te ostatnie 10 lat ja bardzo dobrze poznałem
pewne uwarunkowania, które tam funkcjonują i jest mi zdecydowanie łatwiej. Okej, rozmawiamy teraz z jednym z krajów w Afryce Zachodniej, natomiast jest to na dosyć takim wczesnym etapie, więc też nie chcę za dużo zdradzać, ale taka główna koncentracja to jest ta Afryka Wschodnia. Tak. Natomiast w przyszłości absolutnie nie wykluczamy tego. Jestem przekonany, że będziemy próbowali pójść szerzej. Dzisiaj tutaj wspólnie z BGK, dzięki pomocy BGK pozycjonujemy się w roli eksportera. Natomiast ten kolejny szczebel dla mnie to jest faktycznie inwestowanie własnego kapitału w rozwój biznesu tam na miejscu. Także na pewno mnie ta niestabilność w żaden sposób nie przeraża. Na pewno można tam ciekawie inwestować i budować jakąś wartość lokalnie. To też jest bardzo mocno pożądane przez te kraje afrykańskie. One bardzo szukają tego kapitału i przyjmują go z otwartymi ramionami. Jak widać, polskie firmy coraz śmielej i odważniej wychodzą ze swoimi produktami i usługami na światowe rynki. Jak widać, z dobrą ofertą i odwagą można podbić nawet te najbardziej egzotyczne kraje. Dziękujemy Wam bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli Marcin Kaleta, prezes firmy Fazpol, oraz Piotr Kufel, dyrektor Biura Ekspansji Zagranicznej BGK. A Was coraz śmielej i również z odwagą zachęcamy do subskrybowania i lajkowania naszych filmów. Niech nas będzie więcej. Teraz YouTube też wprowadził taką funkcję jak podbicia, więc zachęcamy także do podbijania naszych filmów, by jak najwięcej osób zobaczyło cykl Pół bankiem, pół serio.